Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Xceed. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT, wersja Business Line w kolorze Magma Red. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. No a partnerem dzisiejszego odcinka jest Kia Finance. Nowa Kia Xceed, czyli nasz bestseller, doczekał się liftingu. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,9 sekundy. 4,38 m długość, duży rozstaw osi 2,65 m, do tego nadwozie typu crossover. I oto jest wersja Business Line w kolorze Magma Red. Cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza 143 600 zł brutto. W tym wliczona jest większa moc silnika 180 koni i dopłata za lakier metalizowany, tudzież każdy inny niż Cassa White. Bo to lakier Cassa White jest lakierem bez dopłaty. Finalna, wiadomo, uzależniona jest od formy zakupu, rabatu, negocjacji, a sporo jest opcji rabatowania. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, plus ogranicznikiem prędkości, czujniki parkowania przód-tył, kamera cofania, felgi 18 cali, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, czujnik martwego pola plus system monitoringu ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Więc w zasadzie komplet wyposażenia. Tutaj kontrolka czujnika martwego pola. Zajrzyjmy do środka, bo tutaj też sporo się zmieniło. W wersji Business Line brak fizycznego przycisku, jest przycisk dotykowy do otwierania, zamykania. Czy do otwierania wkładamy rękę w klamkę, żeby zamknąć, trzeba tutaj pogłaskać. Albo po prostu dotknąć. Podświetlana klamka i wykończenie wersji Business Line. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka, wszystkie 4 szyby automatyczne, a to wiąże się z funkcją zdalnego otwierania, zamykania szyb, składanie lusterek i tu regulacja lusterek, klamka, fotel kierowcy i jego 2 pamięci, a tu przycisk do ustawiania tychże pamięci, cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji i multimediów, indukcyjna ładowarka, przycisk start-stop, drążek zmiany biegów, podgrzewany fotel, wentylowany fotel, podgrzewana kierownica, wyłączenie start-stop. Elektryczny, ręczny, auto hold, 2 uchwyty na kubek, podłokietnik przesuwany, miękki, ze schowkiem. I tapicerka wersji Business Line ze skóry syntetycznej. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, wentylowany, podgrzewany, elektrycznie regulowany. Przednia część fotela góra-dół, cały fotel góra-dół, kąt nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Duży zakres, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Przy kierownicy łopatki do zmiany biegów. Kierownica oczywiście regulowana w 2 płaszczyznach, góra-dół, przód-tył. Aktywny tempomat, 2 poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy, tryby jazdy, multimedia. No a tu oczywiście kamera, która patrzy, czy kierowca patrzy. Nowy wymóg Unii Europejskiej. 4 lipca chyba w każdym nowym samochodzie.
tu mamy regulację kierownicy. Wykończenie z tyłu, twardo, miękko, miękko. Skrajne siedziska podgrzewane. Kanapa. Tak wygląda tapicerka. Na skrajnych siedziskach oczywiście Isofixy, na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek. Kanapa dzielona 60/40. Nawiew dla pasażerów z tyłu. USB-C do ładowania urządzeń przynośnych. Sufit w wersji Business Line czarny. No dawaj. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem. Dwupoziomowa podłoga, 426 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. Pod spodem brak koła dojazdowego, mamy za to zestaw naprawczy i trochę miejsca. Nagłośnienie JBL, więc 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz. Tutaj gniazdo 12 V. Raz jeszcze zajrzyjmy na tylną kanapę. Ładne, ochronne nakładki na progi, sporo miejsca na nogi. Szybki rzut na deskę. Fajnie, że w końcu pojawiły się zakrzywione ekrany pod jedną taflą szkła. Tutaj przycisk do zamykania i do otwierania przez włożenie ręki w klamkę. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, wentylowany, podgrzewany. Raz, dwa, trzy i wraca. Pasy również z regulacją wysokości. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli na fotelu pasażera miałoby jeździć dziecko tyłem do kierunku jazdy i deska. Schowek. Tu zostało coś przeprojektowane, ale deska jest miękka. Cyfrowe zegary. Aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, czyli asystent podążania środkiem pasa ruchu, komputer pokładowy. Kompas i wskazanie z nawigacji, ciśnienie w oponach i informacje z asystenta pasa ruchu plus informacje z czujnika martwego pola. Tryby jazdy do wyboru Normal i Sport. Tu łopatki do zmiany biegów manualnej. A tutaj multimedia. Fotel kierowcy z 2 pamięciami. Przez przeklikanie wybieramy pamięć. Żeby zapamiętać, ustawiamy sobie fotel i przytrzymujemy przycisk Set. I teraz naciśnij przycisk, aby zapisać ustawienia 1. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Dwufunkcyjny, znaczy wyświetlacz można podzielić na 2 części. Tu mamy dwufunkcyjny panel, czyli rozwiązanie, które znamy z EV6, z Kia Sportage, z Niro. I w sumie się sprawdziło, czyli albo sterowanie klimatyzacją, albo przez przeklikanie przechodzimy w tryb obsługi multimediów. Możemy sobie też wybrać menu, do którego on będzie zawsze domyślnie wracał po chwili bez aktywności i albo do wyboru infotainment, albo klimatyzacja. Żeby to wybrać, przytrzymujemy ten przycisk przez 3 sekundy, może 4.
Skrót do klimatyzacji, odparowanie przedniej szyby, podgrzewanie tylnej szyby lusterek zewnętrznych, 3 poziomy automatycznej klimatyzacji, zamknięty obieg. Tutaj centralny zamek, światła awaryjne, indukcyjna ładowarka, start-stop i drążek zmiany biegów. Wsteczny, kamera, dynamiczne linie, informacja z czujników, tutaj również informacje z czujników plus informacje z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. To są 2 strzałeczki. Podgrzewany fotel, wentylowany fotel, podgrzewana kierownica, wyłączenie start-stop, włączenie, wyłączenie kamery, włączenie, wyłączenie czujników i wentylację i podgrzewanie fotela pasażera. Można też tak to wyłączyć. Auto hold i elektryczny, ręczny. Światła awaryjne, światła przeciwmgielne przednie, przeciwmgielne tylne. Zapraszam na rundkę wokół samochodu. I to się nazywa oświetlenie w pełni LEDowe. A, no i jeszcze grafikę zegarów możemy sobie pokazać. Setup, pojazd, zestaw wskaźników, albo wcześniej nam można było wybrać motyw i albo zgodnie z trybem jazdy, klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C, albo powiąż z godziną i pogodą. I ten motyw będzie się zmieniał zależnie od pogody, pory dnia i pory roku. No i chciałem powiedzieć, że X-Seat, którego wczoraj pokazywałem, właśnie kolega Marcin spisuje zamówienie. Tego osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58 552 3636. A pod maską wygląda tak. 1.6 turbo benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego. Płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, akumulator 60 Ah, poziom oleju, wlew oleju, płyn chłodniczy drugi i płyn do spryskiwaczy. Wyciszenie pod maską jest. Na dzisiaj tyle. Dziękuję i do następnego. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.